Witamy Was w Czarnogórze, a dokładniej w Budwie. Montenegro, Crna Gora, czyli Czarnogóra. Kraj zamieszkiwany przez około 620 000 osób, ze stolicą w Podgoricy. Całkowita powierzchnia to 13 812 km². Mieszkańcy żartobliwie mówią, że aby dokładnie zmierzyć kraj wzdłuż i wszerz, to pierw należałoby go wyprasować i z tym się w pełni zgadzamy. 70% powierzchni to góry. 293 km linii brzegowej, w tym 73 km plaż piaszczysto-żwirowych. W sumie jest ich około 117. Krąży tutaj legenda, że kiedy Bóg tworzył świat, to właśnie tutaj rozsypał mu się worek z kamieniami. Przez 240 dni w roku świeci tutaj słońce, a sezon kąpielowy trwa 180 dni. Średnia temperatura wody to 21 stopni Celsjusza. Czarnogóra to jedno z najmłodszych państw w Europie. Historia tego kraju jest bardzo złożona. Walki z Turkami, partyzantka, II wojna światowa, socjalistyczna Jugosławia, a na koniec wojna bałkańska, państwo Serbia i Czarnogóra, aby w 2006 roku uzyskać niepodległość i stać się samodzielnym krajem – Czarnogórą. Oficjalną walutą Crnej Gory od 2002 roku jest euro, a od 2010 posiada status oficjalnego kandydata Unii Europejskiej. Państwo kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałego wybrzeża, Boki Kotorskiej i nadmorskich miast ze wspaniałymi zabytkowymi starówkami. Jednak nic bardziej mylnego. Prawdziwe obłędne widoki znajdziecie w głębi kraju. 2 kaniony, w tym jeden najgłębszy w Europie, 5 parków narodowych, monastyry w górach, urokliwe jeziora, szkoderskie, biogradzkie, czarne, no i oczywiście przepiękne pasma górskie. Zobaczcie sami. Chodząc po ulicach Budwy, widać, jak bardzo to miasto się rozbudowuje. Wszyscy znajomi, czy też w ogóle w biurze turystycznym, jak kupowaliśmy tą wycieczkę, właśnie pani nam mówiła, że Czarnogóra jeszcze jest taką nieodkrytą do końca perełką, która dopiero się otwiera na turystykę. I właśnie to widać. Zobaczcie sami. Jest kilka nowoczesnych budynków, trochę starszych, a tutaj, w tą stronę, nie wiem, czy są widoczne, żurawie. Co chwilę jest jakiś plac budowy. Na nowe hotele oczywiście. Zapraszamy Was na spacer po Starym Mieście w Budwie. Budwa ma bardzo bogatą historię, ponieważ przechodziła z rąk do rąk. A to Greków, a to Rzymian, Serbów, a nawet monarchii habsburskiej. Mieszka tutaj 14 000 osób. Nie wliczamy tutaj sezonu, ponieważ podczas sezonu jest strasznie tłoczno, uliczki są zapełnione, a wąskie drogi... A właśnie nie wszystkie są zapełnione. Wąskie, ale psinka tutaj śpiocha sobie! Jakbym mogła, to też bym się tak walnęła. Nad Starówką góruje neogotycka wieża należąca do katedry świętego Jana z 1867 roku. W samej katedrze
znajdziecie kolekcję ikon oraz płócień z XV i XVI wieku. Stare miasto zamyka cytadela, zwana dawniej Kastelem Świętej Marii. Jest to część murów obronnych z końca XV wieku. W samej cytadeli mieści się niewielka galeria malarstwa oraz Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne, do którego właśnie zmierzamy. Wyszliśmy ze Starego Miasta i cenowo wygląda to następująco. Wejście na cytadelę z widokiem na morze 3,50 od osoby. Jeżeli chcemy przejść się właśnie tutaj po tych murach dookoła Starego Miasta, to koszt 2 euro. Muzeum Etnograficzno-Archeologiczne to cena 3 euro. Następnie galeria to jest znów osobny bilet. Nie wiemy jaka cena, ale obojętnie gdzie chcemy wejść, trzeba niestety zapłacić za bilet wstępu. Stare miasto w Budwie leży na małym półwyspie, do którego przylegają po obu stronach dwie małe plaże. Kilka minut od Starówki znajduje się wejście na plażę Mogren, a przy nim pomnik tancerki. Droga tutaj wiedzie wzdłuż wspaniałej skarpy. Wybrzeże Budwy liczy 21 km, w tym 17 plaż, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Najbardziej znanymi są Jas, 1,2 km długości, Mogren, 350 metrów, Słowenska Plaza, 1,6 km i Bycici, 2 km. Na specjalne życzenie Pawła usiedliśmy sobie w restauracji dla motocyklistów. Klimatycznie była to naprawdę bardzo fajna knajpka, gdzie wystrojem wszystko było związane z motocyklami, ale niestety muzyka już nie pasowała do tego klimatu, to zdecydowanie nie pasowała. Plus obsługa, no niestety, ale była niezbyt uprzejma, co popsuło całkowicie